Skorzystaj z kodu rabatowego Minecrafterzy, aby uzyskać rabat 10% na usługi w Level Up Pro. Na program zaprasza Script.pl, najlepsza polska społeczność Minecraft. Znajdziesz tutaj forum o skryptach, Minecrafcie, programowaniu, komputerach i wiele więcej. Mamy także edytor online, system wniosków, wiki i kluby. Zapraszamy! Dobry wieczór, drodzy Państwo. Kontynuujemy grę Peridota z poprzedniego odcinka, w którym szedł jak burza, bo udało mu się dojść aż do 9. pytania bez używania żadnego koła ratunkowego. No, coś niebywałego, Peridot. Jak się czujesz teraz przed grą? Szczególnie w momencie, kiedy zostało ci tak niewiele do 10 000. Nie wiem, trochę zestresowany jestem, ale mam nadzieję, że się uda. Mam jeszcze 3 koła ratunkowe, więc jeśli ich użyję i trochę pewnie postrzelam, jak nie będę wiedział, to mam nadzieję, że dojdę do tego 12 pytania i odpowiem na nie dobrze, wygrywając główną nagrodę. Jestem pewny, że wszyscy tutaj w studiu ci kibicują. Słuchaj, Peridot, jesteś gotów, żeby kontynuować swoją grę? Jestem gotów. W takim razie kontynuujemy grę o 10 000 hajsów. Bądźcie Państwo z nami. Pytanie za 1250 hajsów brzmi tak. Który gracz wybudował pierwszą wieżę w centrum 12 edycji serwera Decraft? Dorek, Entail 96, Mixer 30 czy PWD? Słuchaj, na początek zapytam, czy znasz może któregoś z nich? Nie znam żadnego z tych użytkowników, a tak na serio to kojarzę 2 pierwszych, Dorka i Entaila. Chyba bardzo dobrze. Chciałbym skorzystać z koła ratunkowego. Telefon do eksperta. Definitywnie. Proszę bardzo. Dzisiejszym ekspertem jest Soe. W takim razie dzwonimy. Dobry wieczór, Soe. Dzień dobry. Niepowstrzymany do tej pory Peridot potrzebuje twojej pomocy. Walczy teraz o... No właśnie, może zgadniesz, o ile teraz walczy hajsów? 400 hajsów, tak? No, blisko byłaś. Gra o 1250 hajsów. Niemniej potrzebuję teraz twojej pomocy. Na całą rozmowę macie dokładnie 30 sekund. Wszystko jasne? Tak. Tak. W takim razie czas, start. To. Który gracz wybudował pierwszą wieżę w centrum 12 edycji serwera Decraft? A. Dorek, B. Entail 96, C. Mixer 30, D. PWD. Uważam i z tego co pamiętam, pierwszą wieżę wybudował gracz Entile 96. Dobrze. Słuchaj, pomogło ci to jakoś? No niestety to była w sumie oprócz strzelania moja jedyna opcja. Chyba nie niestety, tylko dobrze, bo w takim razie pokrywa się z tym, co powiedziała ekspertka. No w sumie tak. To zaznaczę tą odpowiedź B, Entail 96. Na bank? Czy definitywnie mam zaznaczyć tą odpowiedź? Definitywnie.
Proszę bardzo, w takim razie zaznaczam odpowiedź B. Słuchaj, 9. pytanie i dopiero pierwsze zużyte koło ratunkowe. No, póki co szło ci naprawdę bardzo dobrze. W centrum Decrafta na 12 edycji było dosyć sporo budowli. Wież było kilka i ostatnia z nich zbudowana została przez Dorka. Pierwszą budowlą w centrum, pierwsza budowla w centrum została wybudowana również przez Dorka. Jednak nie była to wieża, było to centrum handlowe. W takim razie pierwszą wieżę na 12 edycji serwera Decraft w jego centrum zbudował nieskromnie przyznam, zbudowałem ja. Gratuluję, to jest poprawna odpowiedź. Słuchaj, na twoim koncie jest już 1250 hajsów. Teraz bliżej do głównej wygranej. Tymczasem jednak przed nami pytanie 10. Jesteś gotów? Jestem gotów. Bardzo dobrze. W takim razie czytam pytanie 10. W której wersji Minecrafta występuje kukła treningowa? A. W wersji Dungeons, B. W Bedrock Edition, C. Education Edition, czy D. W wersji Earth? W której z tych wersji występuje kukła treningowa? To jest trudne pytanie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Czy grałeś, czy miałeś okazję zagrać w którąś z tych edycji Minecrafta? Na pewno grałem... W sumie chyba ostatnio grałem w Minecraft Dungeons. Tak, żeby sprawdzić, jak ta gra wygląda. I jak opinia twoja na temat tej gry? Ciekawa gra, ale na pewno to nie jest rozgrywka, którą ja lubię, więc nie przypadła mi do gustu. W Bedrock Edition takiej kukły nie widziałem na 95%. Education Edition... Nie wiem. Ja myślę, że pójdziemy, że poprawność polityczna i ogólnie family friendly content, czyli to jest jednak promowanie trochę przemocy, więc myślę, że to też powinno odpaść. W Minecraft Earth raczej nie miało po co by była ta kółka, jak tak bym się zastanawiał. Więc myślę, że zaznaczę odpowiedź A, Minecraft Dungeons. Słuchaj, jak dobrze wiesz, masz jeszcze 2 koła ratunkowe w razie co. Ryzyko jest dosyć spore, więc jeszcze nie podjąłeś decyzji ostatecznie, więc możesz jeszcze wybrać któreś koło ratunkowe, albo odejść, zrezygnować z dalszej gry i zabrać 1250 hajsów. Jeśli nie jesteś pewny oczywiście tej odpowiedzi. Raczej jednak zaznaczę to Minecraft Dungeons. Czyli Tak, co? Definitywnie? Definitywnie zaznaczam odpowiedź A. Dobrze, proszę bardzo. Ojej, emocje. Czyli mówisz, że kukła treningowa występuje w wersji Dungeons? Tak mi się wydaje. Co ci mogę powiedzieć? Po prostu wydaje ci się dobrze, jest to poprawna odpowiedź. No to słuchaj, lecimy dalej. 2500 hajsów na twoim koncie, wciąż 2 koła ratunkowe. Już tylko 2 pytania do głównej wygranej. Emocje sięgają zenitu, nieprawdaż? Sięgają. 2 pytania. No. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze odpowiedzieć na te 2 ostatnie pytania.
Mam jeszcze 2 koła ratunkowe, więc na pewno są ułatwione te 2 ostatnie pytania. No i to w sumie to Super, tyle. 2 pytania, 2 koła ratunkowe, to brzmi jak przepis na 10 000 hajsów. Teoretycznie tak, ale jeszcze jednym z kołem ratunkowych jest pół na pół. Więc dalej zostają mi 2 odpowiedzi, które jeśli nie będę potrafił odrzucić błędnych odpowiedzi, będę musiał strzelać, co może się nie skończyć dobrze. 50% szans. No 50. W takim razie czytam pytanie 11 za 5000 hajsów. Baraninę dodano w snapshocie 14W13A, 14W20A, 14W27A czy 14W33B? Nigdy się nie interesowałem snapshotami. Ogrywałeś kiedyś jakiś snapshot? No na snapshotach trochę pogrywałem, ale akurat nie na snapshocie 1.8, bo zacząłem grać takiego w Minecrafta tak... Wcześniej grałem na Kraku, który miał jedną wersję, więc to jest... 14 to były chyba snapshoty jeszcze do 1.8, gdzie zresztą baraninę dodano w 1.8, to jestem tego pewien. Więc zacząłem grać w takiego dopiero nowsze wersje Minecrafta od 1.8.4, więc to już po tych snapshotach, więc na tych snapshotach na pewno nie grałem. Uprzejmie przypominam, że ma pan jeszcze 2 koła ratunkowe do dyspozycji. To wykorzystam koło pytanie do publiczności. Nareszcie! No nareszcie używasz jakiegoś koła znowu. Ostatecznie? Ostatecznie. W takim razie, proszę państwa, prosimy was o pomoc. Do wyboru odpowiedzi A, B, C lub D. Prosimy głosować teraz. Za odpowiedzią C 53%, za B 33%, za D 10% i za A 4%. Co wybierasz? Myślę, że posłucham się jednak tej publiczności, bo jednak strzelanie to może być trochę za duże ryzyko. No i zaznaczę tą odpowiedź C definitywnie. Proszę bardzo, w takim razie zaznaczam odpowiedź C. Duża stawka, duże ryzyko. Postanowiłeś zaufać publiczności. Tym osobom, które głosowały na tą odpowiedź, będziesz musiał podziękować. Jest to poprawna odpowiedź. Gratulacje. Słuchaj, te wielkie brawa, które teraz słyszysz, chyba działają na ciebie motywująco, co? Już tylko jedno pytanie. Ojejku. Wiesz, dawno tego tutaj nie mówiłem, prawdę mówiąc. Właśnie, już tylko jedno pytanie. Wciąż jedno koło ratunkowe. Ojejku. Co czujesz? Na pewno podekscytowanie, ale jednocześnie stres, że mogę wyłożyć się na ostatnim pytaniu. No. Mam jeszcze ostatnie koło ratunkowe, ale jest to pół na pół, czyli teoretycznie jest opcja, że będę musiał i tak strzelać. Słuchaj, ale może trafi się pytanie, na które będziesz znał odpowiedź i nie będziesz musiał używać koła ratunkowego. Słuchaj, to byłby fenomen. Wygrać program, nie zużywając wszystkich kół ratunkowych. Byłbyś pierwszy. Słuchaj, w takim razie ostatnie, 12 pytanie brzmi tak. Który gracz zbudował najwięcej autostrad na 12 edycji serwera TheCraft? Mixer 30, Playerek G123, XBobX czy Ider Plus? Kompletnie nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Więc będę musiał użyć mojego ostatniego koła ratunkowego. Pół na pół. Czyli jednak nie będzie czyli jednak nie będzie wygranej z kołem ratunkowym. Dobrze, w takim razie, a czy ostatecznie? Ostatecznie. Proszę o odrzucenie 2 błędnych odpowiedzi. Odpowiedzi jakie zostały to B oraz C. No właśnie, który z nich zbudował najwięcej autostrad na 12 edycji Decrafta? Grałeś na tej edycji? Nie grałem na żadnej edycji. Obu graczy kojarzę. Słuchaj, jeśli to jest dla ciebie zbyt duże jednak ryzyko, bo no 4600 hajsów ulicą nie chodzi. Kojarzę obu graczy. Playerek kojarzę ich z Discorda Decrafta. Jeden playerek jest graczem, a Boba to, o kurde, to jest Bob, to ja nie znam żadnego Boba. To kojarzę tylko jednego użytkownika. Jeden kojarzę playerka, ale nie kojarzę kompletnie X-Bob X. Jest dla mnie całkowicie obcą osobą. Zrobię to w trochę nieintuicyjny sposób. I zaznaczę odpowiedź C. X-Bob X. Peridot, jeśli ta odpowiedź będzie błędna, odejdziesz z naszego programu z tylko, może i aż, ale no w kontekście 10 000 hajsów, no to raczej tylko 400 hajsami. Ryzyko jest naprawdę bardzo duże. Czy na pewno jesteś pewny podejmowanego ryzyka? Czy na pewno chcesz, żebym zaznaczył właśnie tę odpowiedź? X-Bob X też w sumie kojarzy mi się z takim budowlańcem. To jest przez bajkę Bob. Chyba raczej większość osób ją będzie znała. A o playerku? O playerku. Co mógłbyś w takim razie powiedzieć? Czy dlaczego wydaje ci się, że właśnie bardziej Bob aniżeli playerek? Bardziej Bob. Nie wydaje mi się. Playerek to tak. Jednak myślę, że pozostanę przy odpowiedzi C. Bo jednak playerka tak. Tak, podejmę ryzyko. Zaznaczę odpowiedź C. X, Bob X. Definitywnie? Definitywnie. Ojejku. To w takim razie zaznaczam odpowiedź C. Słuchaj, mówiłem wcześniej, że dawno nie czytałem w ogóle finałowego pytania, ale jest jeszcze jedna rzecz, której dawno nie mówiłem. Otóż dawno nie było przerwy. Zatem prawidłową odpowiedź na to pytanie poznamy po przerwie. Zostańcie Państwo z nami. Pokonuj szczeble na drodze do miliona. Pnij się w górę, aby w końcu usłyszeć. Wygrałeś milion. Odpowiedz poprawnie na 12 pytań, wygraj specjalną koszulkę od naszego prowadzącego i zgarnij wirtualny milion. Internetowi milionerzy czekają na Ciebie.
Skorzystaj z kodu rabatowego Minecrafterzy, aby uzyskać rabat 10% na usługi w Level Up Pro. Na program zaprasza Script.pl, najlepsza polska społeczność Minecraft. Znajdziesz tutaj forum o skryptach, Minecrafcie, programowaniu, komputerach i wiele więcej. Mamy także edytor online, system wniosków, wiki i kluby. Zapraszamy. Witamy po przerwie. Proszę Państwa, kończyliśmy na 12 pytaniu. Peridot gra o 10 000 hajsów. Wybrał odpowiedź C na pytanie, który gracz zbudował najwięcej autostrad na 12 edycji Decrafta. Ojejku. Tym razem miałeś już tylko 2 odpowiedzi do wyboru. Podjąłeś ryzyko. Duże ryzyko jednak. Pytałem się ciebie, czy jesteś tego pewien. Ludzie gadają, że bez ryzyka nie ma zabawy. Ja raczej bym powiedział, że bez ryzyka nie ma pieniędzy. Peridot, wygrywasz 10 000 hajsów, to jest poprawna odpowiedź. O kurde. Nie wiedziałem, że wygram tak dużą sumę. Jestem bardzo szczęśliwy w sumie, ale jakby myślę, że oddam w charytatywny sposób te pieniądze dla jakiegoś fajnego gracza, bo jakby ja tych pieniędzy nie potrzebuję. No. Ale bardzo dobrze się czuję, że wygrałem pierwszy uczestnik w sezonie. Gratuluję znakomitej gry. Wygrywasz 10 000 hajsów oraz VIPa++ na 3 miesiące na forum Script.pl. Zapraszam. Bardzo Ci dziękuję za wspaniałą i emocjonującą grę w Twoim wykonaniu. Gratuluję wygranej. Bardzo dziękuję. Cóż to była za gra? Jeszcze dużo rzeki w wodach upłynie, nim ponownie będziemy mogli ujrzeć coś podobnego. Gratuluję Peridotowi i zapraszam kolejnego uczestnika, Lorię. Zapraszam do gry. Dzień dobry. Siadamy. Loria jest programistą na serwerze Minecraft. Jest wrogiem wszystkich używek. Co jeszcze mógłbyś o sobie powiedzieć? Kocham 6ix9ina. Ojejku. W porządku. Zanim zaczniemy grę, muszę Ci przedstawić jej zasady. Jest 12 pytań do 10 000 hajsów. Są 2 pule gwarantowane 10 oraz 400 hajsów oraz 3 koła ratunkowe, pół na pół. Telefon do eksperta oraz publiczność. W tym sezonie są dodatkowo 3 nagrody. Przy pierwszym progu 10 hajsów dostajesz VIPa na 1 miesiąc na forum Script.pl. Przy przekroczeniu drugiego progu, czyli przy 400 hajsach, dostaniesz VIPa++ na 1 miesiąc na forum Script.pl. A wygrywając 10 000 hajsów, dostaniesz VIPa++ na 3 miesiące na Script.pl. Słuchaj, Loria, czy wszystko jasne? Tak, myślę, że jestem gotów. W takim razie rozpoczynamy grę o 10 000 hajsów. Bądźcie Państwo z nami. Więc na początek pierwsze pytanie za 5 hajsów. Punkt odrodzenia lub pojawienie się mobów to Tor, Appearance, Spawn czy Command? Wybieram opcję C. Definitywnie? Tak. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź C. I oczywiście jest to poprawna odpowiedź. Lecimy dalej. Pytanie za 10 hajsów brzmi: boi się wody Enderman, czy szkielet, czy panda, czy może królik? Wybieram A. Definitywnie. Oczywiście.
Okej, zaznaczam odpowiedź A. No i poprawna odpowiedź, gratuluję. Masz już na koncie gwarantowane 10 hajsów oraz VIP-a na 1 miesiąc na forum Screech.pl. Gramy dalej w takim razie. Pytanie trzecie za 20 hajsów. Koralowiec pojawił się w wersji 1.11, 1.12, 1.13 czy 1.14. Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. Musiałbym użyć jakiegoś koła ratunkowego. Proszę bardzo, które wybierasz? Prosiłbym pytanie do publiczności. Ostatecznie? Tak. Proszę Państwa, prosimy Państwa o pomoc. Do wyboru odpowiedzi A, B, C lub D. Prosimy głosować w tej chwili. Za odpowiedzią C 55%, za A 32%, za B 7% i za D 6%. No to co tu będę się zastanawiał, wybieram C. Na pewno. No... Nie mam innego wyjścia, no. Zaznaczam w takim razie odpowiedź C. No i cóż, mogę więcej powiedzieć. Mamy niezawodną publiczność, to jest poprawna odpowiedź. Gratuluję. Gramy dalej. Pytanie za 50 hajsów będzie brzmiało tak. Jaką siłę ataku ma rybik cukrowy? 1, 3, 13 czy 17? Wybieram opcję A, 1. Definitywnie? I jak zwykle. Jak zwykle, no dobrze. Zaznaczam odpowiedź A. No słuchaj, no poprawna odpowiedź, gratuluję. Oj, oj, oj. Niestety czas tego jakże emocjonującego odcinka, w którym przecież tyle się działo, dobiegł końca. Loria, twoją grę będziemy kontynuować w następnym odcinku. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku Minecrafterów. Dobranoc.